Serdecznie zapraszam do odcinka 23 playlisty Jak to działa pod tytułem Targowica część 4. W poprzednim odcinku 22 opowiedziałem o człowieku, który w okresie międzywojennym nie był patriotą. W tym odcinku opowiem o polityce zewnętrznej prowadzonej przez tego człowieka. Jaką politykę prowadził Józek ponad 100 lat temu? Po pierwsze, jego polityka prometejska była skierowana przeciwko Rosji. Obecnie taką politykę prowadzi cała ferajna. Po drugie, celem prometeizmu było utworzenie państw federacyjnych Ukraina, Litwa, Białoruś pod przewodnictwem Polski, Endi. Po trzecie, akcja prometejska była bardzo dobrze zorganizowana i dotowana przez polski rząd, Mateo i Don. Po czwarte, idea ta była popierana przez wiele filii zagranicznych: Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Niemcy i Francja. Według mojej wcześniejszej analizy najbardziej prawdopodobne źródło pochodzenia prometeizmu to Stany Zjednoczone. Playlista Prometeizm. Przyjrzyjmy się szczegółom działań rządu sanacyjnego, które wiernie naśladują współczesne elity rządzące. Akcję prometejską prowadzono na kilku płaszczyznach: polityczno-propagandowej, naukowej, wojskowej i konspiracyjno-wywiadowczej. Koordynacją tych działań ze strony polskiej zajmowały się dwie instytucje: Wydział Wschodni Ministerstwa Spraw Zagranicznych i ekspozytura nr 2 oddziału II Sztabu Generalnego Wywiadu Wojskowego. Za ich pośrednictwem przez specjalnie wydzielony fundusz N prometeizm był dotowany z budżetu państwa, tak jak obecnie. Na płaszczyźnie wojskowej przygotowywano kadry do przyszłej walki o niepodległość, zatrudniając przedstawicieli podbitych narodów w charakterze oficerów kontraktowych w Wojsku Polskim. Dotyczyło to ponad 70 Gruzinów, 57 Ukraińców oraz kilkunastu Azerów i Górali Kaukaskich, realizowane również obecnie. W międzywojennej Polsce wyszkolono co najmniej 75 000 Ukraińców, obecnie jest ich dużo więcej. Od 1926 roku, czyli od przewrotu majowego Józka, funkcjonował w Warszawie zakonspirowany ukraiński sztab wojskowo-powstańczy pod dowództwem generała Pawło Szandruka. Sztab ten prowadził działalność wywiadowczą na Ukrainie sowieckiej i organizował grupy szkoleniowe wśród emigrantów ukraińskich w Polsce. Kolejne kopiuj wklej. Jednym słowem, Józek prowadził otwarcie wrogą politykę przeciwko Rosji, dokładnie jak chłopaczki z piaskownicy czy piskownicy obecnie. Jedyną różnicą jest fakt, że współczesna Federacja Rosyjska nie tylko jest mocarstwem militarnym, ale posiada również broń atomową. Już od dawna odbywają się szkolenia kraińskich żołnierzy w Wojsku Polskim i zatrudniani są kraińcy w wojsku i policji. Ale złowroga Polsce ferajna poszła dużo dalej, oddając za darmo ropę naftową, benzynę, węgiel, broń, żywność, pieniądze, zapewniając obcym przybyszom wszelkie świadczenia socjalne za darmo, wieszając flagi obcego państwa w polskich urzędach i tak dalej i dalej. Podpisywanie jakichkolwiek aktów związanych z przekazywaniem broni obronnością, ustawa 2016 Antonio, czy tworzeniem legionów obcego państwa na naszym terenie 8 lipca 2024 rok Don z obcym państwem będącym w stanie wojny to jawne włączenie naszego małego imperium do konfliktu zbrojnego i nie można tego nazwać inaczej jak tylko zdradą. Takie działanie jest sprzeczne z konstytucją, prawem międzynarodowym i kodeksem karnym, a więc jest przestępstwem podlegającym karze. W artykule 142 Kodeksu Karnego, paragraf 1 czytamy:
Kto wbrew przepisom ustawy prowadzi zaciąg obywateli polskich lub przebywających w Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemców do służby wojskowej w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Paragraf 2. Kto prowadzi zaciąg obywateli polskich lub przebywających w Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemców do służby zakazanej przez prawo międzynarodowe wojskowej służby najemnej albo taką służbę najemną opłaca, organizuje, szkoli lub wykorzystuje, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Argumentacja naszych marionetek, mająca być usprawiedliwieniem ich wrogich Polsce działań, nie ma żadnego pokrycia z rzeczywistością i jest tylko stekiem bzdur wyssanych z palca, przekazywanym agentom od ich chlebodawców, czy to zza wielkiej wody z Brukseli, czy z wyspy leżącej za kanałem. Moi drodzy, serdecznie polecam odcinek 18S Zderzenie cywilizacji z playlisty Wilcze Echa, a najlepiej ściągnięcie tego filmu na własny użytek. Proszę pamiętać w miarę możliwości o wsparciu mojej działalności poprzez Buy Coffee 2, której link znajduje się pod filmami. Niestety, jak to bywało we wszystkich poprzednich konfliktach zbrojnych, do zapalenia lądu wojennego wystarczy iskra, czyli pretekst, o który zadbają niewątpliwie inspiratorzy obecnego konfliktu. Dlatego trzeba być krytycznym na wszelkie doniesienia medialne, bo będą one służyć wyłącznie jednemu celowi, czyli wciągnięciu nas do wojny, a to z pewnością nie jest ani w naszym, ani naszego małego imperium interesie. Na tym zakończę odcinek 23, w którym dokonałem uproszczonej analizy porównawczej działań politycznych Józefa Piłsudskiego z aktualnie prowadzoną polityką władz naszego małego imperium. Serdecznie zapraszam do kolejnego odcinka 24 pod tytułem Targowica, część 5.